Wziąłem się za wymianę wahaczy w Audi. Szczerze mówiąc, myślałem, że aż tyle elementów mam do wymiany. Nie wiem, czy dzisiaj skończę, będę nagrywał tylko co ciekawszego, co mnie problem nastąpi. Coś wam pokażę i tyle. Niemiecka inżynieria. Niby klasyka, jeden wahacz. No klasyka w tych samochodach, bo nie na świecie. Jeden wahacz, drugi wahacz. Końcówka kierownicy bardzo wysoko. I pod spodem jeszcze jeden wahacz i drugi. Razem 4 wahacze. No w BMC są 2. Myślałem, że to jest dużo i że to wielowahacz skomplikowany jest. No to zmieniam zdanie. Roboty od groma tak naprawdę. Ponoć najciężej to się rozkręca. Raz mi się udało to fajnie rozkręcić. Zobaczymy jak będzie dzisiaj. No i żeby tam cokolwiek odkręcić, trzeba wyciągnąć chyba całą kolumnę. Wszystko poluzować. Także nawet dobrze, że robię wszystko na raz. Bo mam części zamienne nowe. No i walczę dalej. Jestem parę godzin później, nie wydarzyło się nic ciekawego. Oczywiście tej śruby, tej problematycznej, tym razem nie da się wyciągnąć. Za pierwszym razem miałem duże szczęście. Kolumnę wyciągnąłem, żeby sobie ułatwić pracę. No i dziubię tutaj dalej, żeby jeszcze mu czeka mnie powybijanie końcówek. Ogólnie to jest masakra robota. Bardzo ciężka. Ten, kto to wymyślił, 4 wahacze w jednej zwrotnicy, to zdrowo pojechał. Zdrowo pojechał. W końcu zaczęło obracać, poszedł dym z tego aluminium. Śruba się uwolniła. No i miałem szczęście, tak? Puściło to wszystko. Nie wyobrażam sobie robić to na samochodzie. Jednak kompleksowa wymiana ma ten plus, że wypierdalasz wszystko i lecisz z nowymi rzeczami. W tym momencie już jestem z górki po 4 godzinach. To jest Maile HD wzmocnione, nowe. To jest oryginał. Oryginał jest tutaj tak z 2 razy grubszy niż wzmocnione Maile HD. No tak. Ogólnie był tu Master Sport, teraz wiedzie Maile. Zobaczcie, całkiem ładnie wykonane są gumy. Myślę, że to jest ostatnia wymiana w tym samochodzie, że to zawieszenie już przeżyje. Skoro Master Sport był wyprodukowany w 2016 roku, także ładnych parę lat pojeździł, mamy 24, więc taki porządny sprzęt, no to powinien już przetrwać auto. O, tu jest wahacz z Max Geara. Gumy są jeszcze w całkiem niezłym stanie. Ta była troszkę już taka wyduszona. O, tutaj to ładnie widać, jest już taka zduszona. Więc jest jakiś sens wymiany, tak? No i tutaj przede wszystkim najgorsza sprawa jest pęknięta osłonka, więc niedługo by poszedł już ten wahacz. Wczoraj z lewą stroną zeszło mi 8 godzin ponad roboty, z czego dużo bujania się z tą zapieczoną cholerną śrubą. Dzisiaj robię drugą stronę, chociaż naprawdę nie chcę. Ale zrobię i ponagrywam, zobaczymy, czy to, że robię coś drugi raz, spowoduje, że pójdzie to szybciej, tak? Bo można powiedzieć, że jak się robi coś pierwszy raz, to schodzi dłużej, bo patrzysz, coś tam rozkminiasz. Zobaczymy, czy za drugim razem faktycznie i dużo szybciej, czy da się to zrobić, czy nie. Nawet się nie zastanawiam, tylko od razu odkręcam piasty, będę darł po prostu. Zabierzcie to ode mnie. Boże, jak to wygląda. Toż to będzie gorzej jak z tamtej strony. No i psikam. Czyszczę i psikam. Powydobywałem ten cały aluminium z jednej i z drugiej strony, zalałem. Tam na dole wszystkie pozalewałem wczoraj. No i zaczynam luzowanie wszystkich śrub. Zdecydowana większość roboty odbywa się za pomocą kluczy 16 i 18, także trzeba mieć podwójne 16 i 18. Dobrze też mieć na 3/8, przepraszam, grzechotkę na 18, jedną, drugą cala i tym zestawem praktycznie tu się wszystko będzie odkręcać, czyli jeden wahacz, drugi, tutaj są 16, tu jest 16, tam są 16, od góry idzie kolumnę, od razu wykręcam, tu jest jedna śruba, druga jest tu, trzecia jest tam, wykręcam, spada mi to do rąk i dopiero wtedy będę się bawił na zewnątrz z tym, bo inaczej to moja psychika nie daje rady. I popatrzcie, tu się
ładnie 3/8 nasadka mieści na grzechotce. Natomiast jedna, druga cala nie zrobisz nic, bo po prostu nie ma na nim miejsca. A 3/8 można sobie łatwo tutaj poradzić, troszkę ulżyć pracę, tak? Tutaj, żeby włożyć, no to jest tylko do przytrzymania, nadaje się płaski klucz oczkowy, tak? Więc lecimy dalej. Te szyby łatwo się poluzowało. Jeszcze jest taka sprawa, że łącznik stabilizatora jest bardzo łatwo wyciągnąć, gdy koło jest w naturalnej pozycji. No ja już się pośpieszyłem i koło jest ściągnięte, więc teoretycznie mógłbym coś podłożyć, podnośnik tutaj za zwrotnicę, żeby wyrównać koło do tego poziomu, ale jak poluzuję ten wahacz i on opadnie z tej strony, to poluzuje mi się też ta możliwość rozkręcenia łącznika, także nic się tutaj złego nie dzieje. Natomiast przy montażu najlepiej jest trzymać się z łącznikiem na sam koniec, kiedy już koło jest założone, wtedy go tu przykręcić, wchodzi bezproblemowo, bez oporów. Śruba poluzowana, ja już jestem rozgrzany, już mi cieplutko. Teraz trzeba powyciągać te spineczki, do tego jest fajny taki hakowy klucz posiadać. To będzie dało się ich jeszcze użyć. Tylko po to, że ta śruba jest bardzo długa i potrzebuje wyjść aż w ten plastik tutaj. Jeżeli chodzi o te śruby, no to po prostu trzeba będzie je powypychać, jakimiś klapcyngami złapać, rozruszać, wyjdą na boki. To można próbować wystukać młoteczkiem. Też tutaj ma przewidziany otwór, ale coś wam powiem. Patrząc na tą belkę, że ona ma taki kształt i ma wielowahacz, to powiem wam, że inżynierowie mieli według mnie zamknięty umysł i próbowali przerobić zwykłą belkę tak, żeby wielowahacz na niej siadł. Mam takie wrażenie w porównaniu do BM-ki, w której zostało to rozwiązane zupełnie inaczej, prościej i też jest dobrze. Być może przez to, że w BM-ce są 2 wahacze, a nie 4, jest bardziej podatna na wibracje, ale jeżeli wszystko masz dobrze w aucie, to i bez wibracji leci. Tutaj polecieli w 4 wahacze, a belka moim zdaniem jest wypisz wymaluj, jak w golfach, jak w jakichś zwykłych samochodach zaczepianym z wahaczami trójkątnymi, pojedynczymi. Nawet te otwory, co tu zostały, to tak sugerują, że to kiedyś była belka. Już pomijam ten napis B4, że to jest po prostu zaadaptowana belka, przerobiona lekko z zwykłego zawieszenia na wielowahacz i stąd chyba wynikły niektóre problemy, ale to jest tylko taka moja wersja wydarzeń. Różnie to bywa, praca w korporacji uczy, że jest obierana najprościejsza ścieżka, najmniej męcząca, bo trzeba mieć czas wypić kawę. A jak coś chcesz się wykazać, masz jakiś fajny pomysł, to ci zaraz wszyscy udupią. Kolejny dowód na to, że to auto nie do końca zostało przemyślane pod względem tego zawieszenia i było robione to na szybko. Jest taki drobny szczegół, że ta śruba, która tutaj sobie czeka, ona jest naprawdę długa i musi być wyciągnięta. I to nie ja dotykałem, nasi tu byli. Tu już widać rdze, bo śruba idzie praktycznie na milimetr, bez żyletki nie wciśniesz, po prostu ona tak ładnie tu wychodzi i się mieści oczywiście. No pod warunkiem, że samochód jest bezwypadkowy, że nie było żadnych tutaj jakichś stłuczek, bo jeżeli cokolwiek było, to tutaj już tego milimetra pewnie braknie i to jest kolejny powód do męczenia się po prostu. Oczywiście to dobrze, to nie jest przeszkoda, że jak na prosto wychodzi, ale z tej strony są takie przewody stalowe, z drugiej są przewody hamulcowe, które no, stykają się podczas wyciągania tej śruby. Ona nie idzie lekko, z tym trzeba trochę powalczyć, po prostu można uszkodzić coś, czego nie powinno się mieć możliwości uszkodzić, tak? Także trzeba bardzo delikatnie do tego tematu podchodzić. No i tak jak mówię, tu już jest rdza, bo nasi tu byli i wyciągali tą śrubę. Widocznie to już nie jest pierwszy wahacz. Mam tu założony oryginał z Audi, no ale widocznie już był robiony, ponieważ lub coś innego było robione, że trzeba było wyciągać tą śrubę i został po prostu ślad. No, nie wpływa, z tego powodu sam się nie złamie, że tutaj jest troszeczkę rdzy, ale chodzi o sam fakt nieprzemyślenia do końca konstrukcji, którą się robiło na złej bazie. Kolejny problem polega na tym, że nie ma tutaj jak wybić śruby, nie ma jak wyciągnąć. No i trzeba albo obkręcać, albo kombinować. W przypadku normalnego samochodu z jednej strony jest łatwy dostęp, żeby popchnąć śrubę, żeby ją wyciągnąć. Tutaj trzeba się ręcznie bawić.
Z tamtej strony ta poszła ładnie wyszła, a z tej ma kłopoty. Być może właśnie dlatego, że ściągnąłem koło. Także zaraz sobie tu podlewaruję to i spróbuję to ulżyć. W każdym razie widzicie, kolejność wykonywania działań zawsze jest taka, że albo coś idzie lżej, albo coś idzie ciężej. Trzeba kombinować. Ok, jeden łącznik poluzowany, jedna strona, drugi jej nie trzeba w ogóle luzować, bo wychodzi z wahaczem, więc szkoda teraz się męczyć. Udało się teraz bez problemu wyciągnąć tą śrubę, ponieważ tutaj już uwolnił się ten cały mechanizm. Więc może i stąd pójdzie łatwiej. Zaraz się pobawię. O, wystarczyło poruszać tym wahaczem. On się już rusza, bo stabilizator jest uwolniony i śrubka wyciągnięta. Nie ma już po niej śladu. Oczywiście tu się obdrapało, bo nie mogło być inaczej, tak? No, w każdym razie tutaj już mam dół gotowy. Jest uwolnione wszystko, co trzeba. Teraz pora odkręcić zacisk. Ściągnąć tarczę, od środka wypukać czujnik ABS-u, bo jest na kablu. Nie ma wtyczki połączeniowej, wchodzi do środka do kabiny, więc to jest za dużo roboty, żeby tam jej szukać i przyciągać kable. Trzeba wyciągnąć z tej strony, wystuchać delikatnie, żeby nie popsuć. Jak to będzie zrobione, to będzie wisiało. Będę odkręcał górę i dopiero kolumnę mam na wierzchu. Na razie czas jest dobry, lepszy jak wczoraj. To jest kolejny smaczek. Jest czujnik ABS-u przykręcony na imbusa i niby wszystko spoko. Zawsze zastanawiam się, dlaczego takie rzeczy, które potrzeba rozkręcać, nie są zrobione z nierezewki. Żeby po prostu ta śruba była zawsze w dobrym stanie. Jest zwykła stalowa, ale była tak zajedzona rdzą, że nie wiadomo, czy to był torsk, czy sześciokąt. Po czyszczeniu udało się po prostu wbić, bo sam z własnej woli nie chciał wejść sześciokąt, także mam to, że wbić akurat dobrze, bo gwint w aluminium będzie ruszony i powinno przez udar troszeczkę łatwiej się odkręcić. No i mam nadzieję, że tą śrubę wykręcę, bo inaczej tak, jeżeli nie, no to stanę i zniszczę, tak? Także kolejna taka robótka, która jest ważna i dużo od niej zależy. No i jest cała w rdzy i w aluminium. W ogóle nie mam pojęcia, czy gwint będzie trzymać. Muszę to wszystko oczyścić, przegwintować i złożyć z powrotem. Kolejna robota. Śruba zreanimowana, czysta. No ona jest WD-40 jeszcze obsikana, ale w każdym razie gwint tam, gdzie będziemy wkręcać, jest ładny, czysty, to widać, tak? Tak wygląda czujniczek. Trzeba część tępym, najlepiej przedłużką 3/8, powolutku wystudzić. Z tej strony bardzo miłe zaskoczenie. Do wyciągania użyłem takiej przedłużki i moteczka gumowego i dosłownie wyszedłby sam, chyba bez pomagania. Gdzieś z tej strony poszło to dużo lżej jak z tamtej. Widać dookoła aluminium, to nie jest żaden smar ceramiczny, to jest wszystko zgniłe aluminium. Czujnik do czyszczenia i do złożenia z powrotem. Do oczyszczenia czujnika nie będę używał takiej szczotki drucianej, tylko malutkiej jak do zębów, tylko z metalowym włosiem. Wyczyścimy, oczyścimy i będzie czekało na montaż. Popatrzcie, po dokładnym oczyszczeniu czujnika okazuje się, że on już jest przytarty. To nie jest brud jakiś nieodklejony, to jest autentycznie porysowanie wynikające z koronki. Koronka w tym samochodzie wygląda w ten sposób i ona po prostu jest lekko przerdzewiała i zaczyna haczyć. Potem po takich robotach najczęściej jest, że zrobisz zawieszenie, po miesiącu czujniki ABS-u wywaliło. No tak, no bo już zostało to zruszone, a koronka nie przeczyszczona i pewnie z tego powodu to wynika, ale częściej problem polega na tym, że po wymianie zawieszenia, szczególnie u BMK-ży, teraz mi tarcze biją. No tak, no bo jak robimy zawieszenie, to większość mechaników nie skupia się nad tym, że ta powierzchnia powinna być też oczyszczona i ładnie złożona. A zazwyczaj to jest tak, dobra, zrobiłem wahacze, tarczę, klas, przykręcam, naraz, pieprzaj. A okazuje się, że jak tu zostanie cokolwiek piachu, tak jak teraz tutaj widać, no to potem pojawiają się takie problemy. Mało tego, z ciekawości zobaczyłem, czy ta piasta ma luz. I to co słychać? Może słychać? To jest luz na piaście, piasta jest zużyta. Chodzi na boki.
często tak myślę, że może w tych modelach w Volkswagenie jest tak, że trzeba dokręcić półoś i skręcić, wówczas ten luz się kasuje. W każdym razie, tak jak mówię, jak zamontowałbym nową piastę, byłby taki luz, to bym ją oddał, ponieważ w nowych nie ma możliwości, żeby jakiś luz był. To nie są łożyska szybko bieżne, które po rozgrzaniu dopiero luz się niweluje. Na piastach nie ma być luzu nigdy. Poza tym tam coś trzeszczy w środku jeszcze. Mija druga godzina zabawy. Został ostatni element, no poza tymi śrubami na górze, co trzymają poduszkę. Końcówka drążka. Z tamtej strony poszła łatwo. Tutaj już oczyściłem, bo to było wszystko w błocie. No, jest potrzebna 18 i 22, żeby odkręcić kontrę i wyciągnąć razem z zwrotnicą elementy. No i kolejny problem. Nie mogę wyciągnąć tej śruby. Ona jest tu ładnie spieczona. Z tamtej strony miałem z tyłu nakrętkę, więc mogłem obkręcić. Tutaj jest wykonanie takie śruby płaskiej z ściętym jednym bokiem, tylko żeby się nie obracała. Takie utrudniające szczególnie wyciąganie. Celowy zabieg. W związku z tym z braku lepszych pomysłów spróbuję to jeszcze trochę doczyścić i będę to grzał na gorąco. Aluminium rozszerzy się i być może łatwiej wyciągnę śrubę. 10 minut grzania. W sumie to już prawie pół godziny się bawię i dalej bez skutku, więc tnę na drążku. Drążek wykręcę, tam nie będzie większego problemu. I jak będę miał na stole, będę miał więcej możliwości, żeby się tego pozbyć. Oczywiście jej cięcie nie przeszło, ponieważ tarcza się zmniejszyła. Muszę założyć pełną tarczę, żeby mieć dostęp do przecięcia drążka. Przynajmniej końcówka pełna, pocięte, więc teraz już będę mógł tu wydrzeć i się tym zająć. Mam hama wyciągniętego, wszystko naraz. No to jest ta śruba, co mówiłem, że ona tutaj nie ma jakiej złapać, żeby obkręcić, żeby coś poluzować. Także teraz jest rozbieranka i przekładka. Połączenie jest zapieczone na amen. Miałem nakrętkę, to aż wydarło gwint. Tutaj dalej nie chcę puścić, nie chcę wyjść z tworzeń, nie mogę zmienić końcówki i się pierdolę dalej. Daję 10 minut jeszcze raz, w tym momencie będzie to lepiej nagrzane. Mam nadzieję, że popuści. Zamach jest. Wyszło. Ciekawe, co bym zrobił, gdybym miał wymienić tylko końcówkę. Na samochodzie taka robota byłaby praktycznie moim zdaniem niemożliwa. Trzeba by mieć naprawdę już wyspecjalizowany sprzęt hydrauliczny, jakiś łapacz, ściągacz, który jest miniaturowy, no i kosztuje parę tysięcy, żeby się pewnie z tym obrobić. W każdym razie na wygląd są bardzo podobne, więc mogą być obie TRW. Więc TRW miały na miękko robione osadzenia, przez co jakaś część wibracji się gubiła. No dlatego myślę, że w E39 takie coś mogłoby też zdać egzamin. No ale nie ma i nie będzie. Fajnie złożone jest to zawieszenie, nie powiem, inżyniersko, no widać, że starali się, ale do wymiany jest katastrofa. Jeszcze z 3 minuty, mam pirometr, nie przekraczam temperatury. Coś zaczyna tam stukać, strzelać, więc może coś z tego będzie. 10 minut grzania, klucz udarowy, w lewo w prawo, cały ten proszek, dym się wysypał. Mamy to. Mamy to, kurde. Pewnie Was interesuje, do jakiej temperatury to nagrzałem, że to takie rzeczy są. O, popatrzcie. Wcale nie jakaś wysoka temperatura. I wystarczyło. Takie aluminium ciężko jest mocno nagrzać. 10 minut, 90 stopni puszcza. Spokojnie można grzać do 150 stopni. Myślicie, że to koniec problemów? Otóż nie. Zniszczyłem sobie nasadkę. Kurba. A to cholerstwo dalej nie wyszło. No i udało się, jest tu dobrym słowem. Bez strat, powyciągane. Te górne wahacze były dobre. Ale jak mam zmienić, to zmieniam. Jak mam komplet. Zwrotnica jest cała.
No i jedziemy dalej z koksem. 45 minut czy godzinę mi z tym zeszło, żeby wykręcić tą piękną i te dwa piękne. 3 godziny 40 minut za mną. Wahacze przygotowane, powyciągane, śruby pozakładane, żeby nie pomylić. Przekładam i kusi mnie założyć tak, jak niby na samochodzie się robi, tak? Ale skoro w tej pozycji naturalnie ten wahacz był i go przykręcę tak samo, no to co ma być źle? Jakbym go przykręcił tak albo tak, no to owszem, ale go przykręcę tak samo, jeszcze sobie znaki porobiłem. No, chodzi o to, że teraz dokręcę to dobrze i nigdy to się nie poluzuje. A w samochodzie, jak to jest założone, dostęp do śrub jest tak fatalny, że mając wszelkiego rodzaju klucze, i tak nie dokręcę tego tak dobrze. A też popatrzcie, jak tutaj jest wyślizgane aluminium, jakby coś tarło, obijało. I to jest druga strona wahacza. Jak to mocno pracuje, że nie jest zachowany dystans, żeby elementy się nie dotykały, tylko się zacierają. Być może te wahacze były za miękkie i to jest ten powód. W każdym razie no nie powinno dochodzić do takiej sytuacji, żeby element się od elementu niszczył. No masakra jakaś. To nie jest do końca przemyślane zawieszenie. Przetarłem szczoteczką drucianą małą, tą co pokazywałem wam, fajny patent zębów. Wyczyszczone są w środku rowki, nie ma tam rdzy, nie ma opiłków rdzy. Koronka jest czysta, benzynką przepłukane, sprężonym powietrzem przedmuchane. Teraz mam pewność, że po złożeniu koronka będzie działać prawidłowo, czujnik będzie dobrze wychwytywać impuls. No i dzięki temu no i dzięki temu nie będę musiał do tego wracać. Takim wiciorkiem przeczyczam każdy otwór po to, żeby jak najwięcej tego aluminium zdechłego ściągnąć. Można smarować pastą ceramiczną, ale to zawieszenie wytrzyma ten samochód. Nikt tu więcej nie będzie zaglądać. BMW chwaliło się w 90 latach, że bardzo mocno obniżyli masę nierestaurowaną zawieszenia, szczególnie przodu. Faktycznie, dwa lekkie aluminiowe wahacze, mała aluminiowa zwrotnica, aluminiowy amortyzator, jedynie sprężyna nie była tam aluminiowa. Tak, wszystko z aluminium. Rzeczywiście ta kolumna McPhersona była leciutka. Ta tutaj waży tyle, że trafić tymi 3 otworami montażowymi poduszki jedną osobą byłoby to niewykonalne, ale można skorzystać z małego podnośnika, który chwilowo wspiera kolumnę i tutaj sobie podpompowuje, tam kieruje i mam możliwość samodzielnie, bez pomocy drugiej osoby, skręcić śruby. Niby taki szczegół, ale warto na warsztacie mieć właśnie drugi jakiś podręczny podnośnik w warsztacie, swoim garażowym hobby. Jednym po prostu już wszystkiego nie zrobisz. Więc tym oto imbusem tutaj on służy po to, żeby obkręcić i patrzcie. O, widzicie? Jakie jest ładne podcięcie? I trzeba tym podcięciem wycelować. Teraz obniżę kolumnę. Będę próbował trafić. Czy będzie dobrze? Nie wiem, ale najpierw włożę. No i biorę śrubę i patrzymy. Ona się nie będzie obracać. Czy trafiłem? No chyba nie, bo nie mogę. O! Troszeczkę w tą stronę, troszeczkę w tamtą. Teraz może małym młoteczkiem wypukamy. No nie chcę. Nie chcę na siłę, ale czuję to. Czuję, że ona tam jest i ma się dobrze. O! Tu jest zapas i tu jest zapas. No dobra, czyli jest trafione. To teraz wypadałoby wkręcić tą śrubę z powrotem. No, nie ruszajcie się. Kręcić z powrotem, dociągnąć. Ogólnie jest to zrobione całkiem odpowiedzialnie, można powiedzieć. Jest podwójne zabezpieczenie. No teraz dokręcam. Powinna zaraz mi śruba może ulżyć się.
Może dlatego, że nie było dociśnięte. No niestety dalej nie mogę. Dobra, mamy ją. To teraz potrzeba zakończyć dokręcanie. Nie dokręcam tego jakoś mocno, bo nie ma potrzeby. I tutaj dajemy nakrętkę. I tak to działa. Mimo że tego nie widać, to i tak trzeba zajrzeć, czy nakrętka weszła na swoje miejsce, czy ten ścięty łeb tutaj ładnie pasuje. Bo inaczej zaraz się obrobi i nie dokręcimy dobrze. Jest jakieś 22 stopnie, a ze mnie się po prostu leje. Mam wentylację, ale po prostu to zawieszenie, ten kto to wymyślił, to naprawdę jest, no, wszystko musi być zrobione wiadomo zawsze w odpowiedniej kolejności, ale tutaj to po prostu już jest lekka przesada. Każda część pasuje tylko w jeden ustalony sposób, nie da się jej włożyć później czy wcześniej. To akurat przykręciłem sobie łącznik stabilizatora, więc myślałem, że go szybko wyciągnę. Wyciągnąłem go szybko i dopiero wtedy udało się włożyć wahacz. Wykręciłem z powrotem łącznik, bo mi przeszkadzał, bo nie miałem jak manewrować tymi widłami, żeby włożyć stworzeń. Z tamtej strony było za ciasno, stabilizator przeszkadzał, nie mogłem już więcej opuścić kolumny, no ale poluzowałem półośkę, wyciągnąłem ją z powrotem. Lepiej nie rozciągać kolumny, kiedy jest jakaś sytuacja taka dziwna, ponieważ jakby wypadły przeguby, kulki w przegubie, tak do wieczora bym stąd nie wyszedł, zanim bym to rozebrał i złożył, więc trzeba naprawdę wszystko 2 razy przemyśleć każdy ruch. No i w tym momencie już mam poskładane. No tutaj z tym wahaczem z tej strony nie ma dużej filozofii, jego wkładamy po prostu na swoje miejsce, tak. Natomiast ten musi być w odpowiedniej kolejności, tak jak mówię, wstrzymać się z łącznikiem, nałożyć wszystko, drążek ma być pod spodem. Tutaj stworzenia są od góry, ten jest od dołu i teraz można już z powrotem powolutku skręcać i trochę widzę koniec. Jest godzina. Została mi niewłożona śruba od stworzenia od tylnego wahacza, ale po skręceniu kolumną, bo to często jest taki patent, że jak sobie z czymś nie radzisz, to skręcasz kolumną i masz coś bardziej na wierzchu lub bardziej schowane i można sobie radzić. Mam już wszystko obsadzone. W tym momencie wszystko muszę 2 razy sprawdzić, dokręcić i powoli zakładać koło osłony. 5. godzina zabawy. Założone pod szybie. Na sam koniec, po takiej skomplikowanej robocie, każdy element, który jest na samochodzie do przykręcenia, który dotykałem, jeszcze raz sprawdzam. Biorę klucz odpowiedni, sprawdzam, czy jest dokręcony. Po sprawdzeniu jednej śruby znaczę ją i przechodzę do następnej, tak aby każdy punkt po prostu był sprawdzony, tak? No i oglądam, patrzę. Tu jest, sprawdziłem, tu sprawdziłem. Tam jest sprawdzona. To jest to samo. Jest. Ale na przykład nie widzę, żebym sprawdził tą, więc biorę klucz, sprawdzam, czy dokręcone i znaczę.